Kolejny ciekawy temat. Nadal jesteśmy w żniwach. Tak, żniwa, logistyka, odbiór Dokładnie. ziarna. Tak. I zbóż, i rzepaku, ale i kukurydzy. Mamy do czynienia z Bergmanem. To jest największy. Porządna marka niemiecka. Tak jest. Największy model spośród przyczep przeładowczych. To jest 43 m3. GTW 430, tak jest. Z 43. nadstawką, tak jak tutaj widzimy, 43 m3 według norm DIN, żeby nie było. Tak jest. Żeby tam nie było rozbieżności, że mniej, więcej. Tak, ale tu jest jak gdyby normatyw, nie ma najmniejszego problemu, bo czasami z tymi objętościami to my już Tak. wiemy historycznie, z różnymi maszynami różnie bywa. Bergman to jest bardzo dobra, powiedzmy, to jest jednorodzinna firma z ogromnymi tradycjami. Może częściej słyszeliście o rozrzutnikach obornika, przyczepy samozbierające. Bo wiadomo, tak jak fajnie wspomniałeś, rozrzutnik obornika w Bergmanie to jest ten produkt numer 1, ale tuż za nim pod kątem ważności jakby linii produkcyjnych to jest przyczepa przeładowcza. I oni mają jeszcze kilka innych bardzo ciekawych maszyn. W późniejszym czasie będziemy pokazywali. Jest taki jeden smaczek, który na jesieni pokażemy. Tak. Warto jednak jako niespodzianka. To jest niespodzianka. Bergman. Nie tylko te potężne, bo Tak. jak jesteśmy na tym etapie, oczywiście dzisiaj skupimy się na przedstawieniu tego największego modelu. Tak. W ofercie mają też jednoosiowca. Tak, GTW 210, czyli 21 m3. Dokładnie. Jest chyba też tandem. Jest tandem resorowany GTW Tak. 300, czyli 30 m3. I mamy jeszcze... I mamy serię tą najbardziej wypasioną, jak ja to mówię, GTW 330 i 430, czyli ten mniejszy metrów 33 sześciennych ma i jest już na układzie tandemowym, ale hydraulicznym. Tak jest. I właśnie tych parę smaczków pokażemy, bo na nie warto zwrócić uwagę. Tu już mamy model, który jest przygotowany, już ma zaczepem kulowym. Tu już przy tych tonażach to już zaczep Znaczy, tak boczkowy naprawdę odpada. jest to produkt z górnej półki i tutaj producent zaopiekował się tym, żeby maszyna nie tylko, Paweł, była przewydajna, jak ja to mówię, jeśli chodzi Dokładnie. o te aspekty przeładunkowe, ponieważ ślimak wewnętrzny, poziomy, który ma średnicę 500 mm, ślimak zewnętrzny, wyładowczy, ten, który ma średnicę 600 mm, to są aspekty wpływające na przeogromne wydajności, bo tak wielki bunkier 43 m3, To trzeba umiejętnie wyładować. a jak w kukurydzy przy odpowiedniej wilgotności to przemierzymy, przeważymy, to może nawet być na jednym zasypie 30, blisko 5 ton To już jest towaru. potwór. Ale też zwróćcie uwagę, bo mówimy o bardzo długiej maszynie. Mówimy o tych przenośnikach ślimakowych. Mniej więcej każdy w rolnictwie gdzieś to spotkał, Wie, bo w tam kombajnach. tak, żmijki, nie żmijki, przeładunkowe, To jest, przeładowcze. jest to dosyć... Gdzieś tam każdy z tak. nas używał. Ale trzeba pamiętać, że Bergman innowacyjnie podszedł do tego rozwiązania, ponieważ na tej długości, żeby nie całość jak takie cygaro pakować, Tak, żeby ta masa, podejdźmy sobie tutaj wyżej, żeby ta masa tutaj Doszła. nie kumulowała się aż tak na przedniej ścianie. Bo to jest bardzo istotne. A co jest właśnie istotne w przeładunku? To, aby nie uszkodzić ziarna, bo dokładnie. co innego jeszcze jak zbieramy ziarno na paszę, to powiedzmy nie musimy na to Aczkolwiek zwracać. i tak czy tak szkoda. Szkoda, Łatwiej jest ze zbożem niż rzepakiem. Dokładnie. W kukurydzy ona ma wilgotność zupełnie inną. Niestety do czynienia mamy już, że możemy zrobić krzywdę. I tutaj tak naprawdę zmienne uzwojenie ślimaka na tej jest. ogromnej długości ma niesamowity wpływ na to, że ta masa jest podawana systematycznie, a wyładunek, jakbyśmy sobie popatrzyli z góry, odbywa się równomiernie tak na naprawdę całej długości, bo to przyczepy. też jest istotne, bo jeżeli jeździmy, bo to uszkadzanie ziarna jest wieloetapowe. Jedno, że na ślimaku. Drugie, mamy też odpowiednie ekrany i to też jest bardzo ważne. Tymi ekranami, dopasowując się do materiału siewnego, czy do materiału, który zbieramy, jest skorelowany, jest hydrauliczny. Tak. Czyli operator, to jest bardzo wygodne, no nikt tu nie będzie wchodził, bo to jest koloseum, bo to by było skomplikowane, ale jest to wpływ. Oczywiście, możemy tutaj w pełni z pozycji operatora, w zależności od tego, jaki sposób sterowania sobie wybierzemy, bo możemy różny wybrać, za pomocą dźwigni i ciągnika, w najprostszym rozwiązaniu tej maszyny. Możemy sterowanie oprzeć na pilot boxie, czyli sterujemy sobie skrzynką elektromagnetycznie. Nie? Tak. Natomiast ostatnim rozwiązaniem, jak doskonale Paweł wiesz, jest rozwiązanie isobasowym, Tak. gdyż wtedy na uniwersalnym Bo terminalu wszystko mamy. mamy dostęp w pełni do sterowania poprzez tenże sterownik.
to jest ogromna przyczepa. Ty akurat jesteś jego produkt menadżerem, więc doskonale wiesz, ale tak, no wiesz, dla każdego z nas to jest interesujące. Ile czasu potrzeba, żeby tego, pardon, że tak użyję, takiego luntrusa Luntrusa wielkiego opróżnić? No powiem tak, jeśli No bo łopatami to by zajęło tydzień. tydzień. Jeśli sprzęgniemy to z odpowiednim koniem, czyli ściągnikiem odpowiedniej mocy, Tak, bo tu trochę tak, mocy potrzeba. trochę mocy potrzeba, raz, że na przemieszczanie się, na transport, ale nade wszystko na, że tak powiem, uruchomienie tego wydajnego układu przeładunkowego tych ślimaków. To jest tak, że spadamy poniżej 2,5 minut, opróżnienie Wow. 43 m3, a może to, mówię, w przeliczeniu na gramaturę, na wagę, może to być 30, nawet 5 ton. To było podchwytliwe pytanie, ja przepraszam, bo to jest taka uwaga, która powinna być bardzo istotna. I jeden z klientów na to zauważył, że przy pracy operatora jest wtedy, powiem tak, warunek sine qua non, kamera. Tak, bez dwóch zdań. Tak jak Bo wspomniałem. można by powiedzieć, przez minutę można 20 metrów sześciennych wywalić poza przyczepę. Tak, a to daje nam około 17-18 ton. 1 minuta nieuwagi możemy... Może być bardzo kosztowna, więc dlatego, a kamery nie są takie drogie, Tak, to jest do opanowania, także- to są nawet tak zwane domowe metody. Tak, te opcje Wszystkie warto z tutaj, nich polecamy. te warto zastosować. W Bergmanie jest bardzo istotne, ja przepraszam, że tak moduluję, bo śmiało, ten śmiało. czas Jest to ograniczony, jest a chcemy ograniczony. A powiedzieć- czasami Michał mnie dominuje, czasami ja, tym razem będę ja tym dominującym. To serce, To serce, czyli bo to jest też tutaj mocno ciekawe. układ przeładowczy, czyli znowuż połączenie ślimaka poziomego podającego ze ślimakiem wyładowczym, Tak. pionowym. A pokażmy, może z tej strony będzie bardziej widać, że Widać wielkie coś, co jest tutaj okryte. Dokładnie. Jest to system pasa Power Band tak zwany, czyli jest to wielorowkowy pas, który również z pozycji operatora za pomocą potężnej dźwigni hydraulicznie sterowanej napinamy i dajemy napęd na ślimak dokładnie poziomy, czyli z wałka napędzamy ślimak pionowy, natomiast przy napędzie, przy uruchomieniu napędu przez pas Power Band dajemy napęd podawania, że tak powiem, ślimakiem poziomym. ci powiem, że to jest niegłupie rozwiązanie, uwzględniając, bo przekładnie są różne. Może być zębata, może być łańcuchowa. To trwałe rozwiązanie, moim zdaniem, przy takim uderzeniu mocy, Tak. które powiedział, a ciągnik tam te 300 koni. Może to być szkodliwe Naprawdę, dla całego układu. Więc pasy mi się wydają Tak, bardzo bo tu sensowne. jest nawet tak zwany miękki start tutaj występuje, że powiedzmy ten napinacz też on nam nie pracuje, agresywnie nie uruchamia się, tylko z dozą bezpieczeństwa i odpowiedniego przekazania tego napędu. Skoro taka duża maszyna, a w gospodarstwach bywa różnie. Jak na usługi pojedzie taki zestaw, nie wiem, 2 kombajny z takim czymś, no ale gospodarz podstawić może różne środki transportowe, nie? Od przyczepy 8-tonowej, nie ujmując tym przyczepą, może być 16, 18, może być też wanna samochodowa. W Bergmanie ta regulacja jest. Jest nieco inna niż u innych producentów. Jest również bardzo wygodna, ponieważ ona odbywa się z pozycji operatora ciągnika i jak mamy ślimak podający poziomy, on jest przykryty odpowiednim daszkiem i wysokość tego daszku jest regulowana hydraulicznie w zależności od materiału, jaki transportujemy, jaki przerzucamy, ale nade wszystko od tego, jakie mamy oczekiwania pod kątem wydajności. Wiadomo, jeśli szczelniej przykryjemy ten ślimak mniej. poziomy, to będzie mniejsza Trochę wydajność. dłużej. Dokładnie. I jak mówisz, jesteśmy w stanie również tą maszyną obsłużyć załadunek na przyczepy 8-10 tonowe. Nie? Jeśli potrzebujemy, czy oczekujemy tych wydajności dużych, podjeżdżają nam już łódki bezpośrednio, które Zależy nam na czasie. zależy nam na czasie, dokładnie. Pełna wiksa, obroty wałka WOM 1000 obrotów, dużo koni, żebyśmy po prostu ten napęd przekazali taki, jak maszyna oczekuje i wtedy uzyskujemy tą pełną wydajność, czyli wyrzutu 43 m3 w około 2,5 minuty, a nawet poniżej tego czasu. I też do tych różnych przyczep, przez to, że ta rura jest regulowana. Tak, tutaj mamy rurę regulowaną. Podwójnie regulowana, jakbym tak powiedział. Tak, regulowany kąt wychylenia całej rury, tak jak tutaj możemy zauważyć. Również cała strumienica, czyli końcówka rury, również jest z pozycji operatora ciągnika regulowana. Także
przez to, że ta wydajność jest tak ogromna, my musimy bardzo precyzyjnie móc regulować całym i wysięgnikiem, i całą strumienicą ta kamera. wysypu. Tak jest. Bardzo się I przydaje. stąd też ta kamera, to oświetlenie, co widać, które musi być, bo tak jak wspominaliśmy, bardzo często przyczepy przeładowcze wykorzystujemy w tym okresie jesiennym, gdzie ten dzień już jest Dokładnie. krótszy. Nie? Jak widzicie, staramy się coraz większe i bardziej ciekawe tematy poruszać. W rolnictwie jak zawsze jest kolejny okres, będą Tak. kolejne tematy. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się.